Byłem tam sobie w basenie, ale Liza się ze mnie śmieje, bo raz to przyszło mi jedzenie, mam kawę i pancake'i, ale zaraz wam wytłumaczę całą historię, bo mam taką gównianą sprawę. Nie śmiej się. Mam lekko gównianą sprawę, tak jak przez całą Azję nic mi nie było, to na Bali coś mnie pokręciło w żołądku i od 3 dni, że tak powiem, mam szampańską zabawę. No i stwierdziłem, że zjem pancake'i i zobaczymy co będzie, bo po wczorajszych stekach no nie było miło. Także bywa i tak. Dzień dość ciężki. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Zjadłem już węgiel. Zjadłem już takie tabletki Nifuro, coś tam, bo mam w razie czego jakby jakieś zatrucie czy coś. Ale możliwe, że jakaś bakteria mnie dopadła. No zobaczymy. Ogólnie to też lekko się spaliłem, zobaczcie. Także nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli. Ale pancake'i dobre. Nie dość z truskawkami, z masłem orzechowym. To jeszcze dostałem banany tutaj z truskawkami. No trzeba zjeść coś lekkiego, węglowodanowego, niebiałkowego, bo nie mam pomysłu. Te steki wczoraj to był to był dramat. Bardzo dobre, ale szybko ze mnie uciekły w dziwnej formie. No. Ale już powoli myślę, że będzie ok. Z 2-3 dni tego kawusia. W ogóle to mają bardzo dobrą kawę. Z tego co czytałem, to jest to Arabica, bo jest mega kwaśna też. No, ale smaczna. Kawę to tu mają mega dobrą. O, dajcie znać w komentarzach, co wy robicie na takie dziwne problemy. No i myślę, że wyzdrowieję, bo szkoda by spędzać czas na kiblu, jak mamy taką fajną pogodę i taką fajną miejscówkę. Jeszcze dronem bym chciał tutaj polatać, bo nie miałem jeszcze okazji dronem. Na plażę byśmy mogli gdzieś jeszcze iść. Zobaczymy, no jeszcze parę dni tutaj będziemy siedzieć. Zobaczymy co się uda nakręcić. Jeszcze mamy iść na taki występ, to też pewnie nagram z tego odcinek. Jest taki hakuczak, czy jakoś to się nazywa. Taki występ i tam tańczą panowie, taka małpa lata. No zresztą zobaczycie. Ogólnie to miejsce jest też mega popularne z uwagi na to, że jest tam dużo małp. Tylko że problem jest taki, że te małpy są mega wredne i jak widzicie na przykład filmiki na Instagramie lub na TikToku, gdzie podbiega małpa i kroi wam telefon, torebkę, okulary i to tak z zaskoczenia, no to jest właśnie tamto miejsce. Później te małpy trzeba przekupić jakimś bananem czy czymś, żeby wam oddali tą twoją rzecz. No a problem też jest taki, że tam jest potem takie duże urwisko. No i zazwyczaj kończy się to tak jak myślicie, czyli telefon, torebka, cokolwiek, okulary lądują po prostu tam na dole z tego urwiska, więc bywa. Trzeba uważać i się zabezpieczyć w jakiś sposób. Jeszcze dużo osób pyta, co ja myślę o Azji i jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o miejsca, które odwiedziliśmy. Jak to wychodzi cenowo i w ogóle. Może nagram taki odcinek, gdzie to wszystko podsumuję, podliczę. Miałem już to zrobić w zeszłym roku, ale jakoś zapomniałem. Teraz większość rzeczy zapisujemy. Miejscówki, to co wydajemy mniej więcej na co, więc mam notatki. Myślę, że przygotuję z tego jakiś wpis na bloga oraz jakiś film. Ale z takiej mojej statystyki, którą mam w głowie, no to mi najbardziej pasuje Tajlandia, ale też już nie jest najtańsza. Później Wietnam. Wietnam mi się bardzo spodobał i jedzenie, miejsce i w ogóle, także mega plus. Później Bali. Bali to zawsze mi się podoba, jest mega fajny klimat, zielono, nie ma takich wysokich budynków. Jest taka trochę wioska, no ale mi się mega taki klimat podoba.
Później mamy oczywiście Kambodżę, Filipiny. Filipiny, mega fajne plaże, super się tam było, ale trochę słabe jedzenie. No i później niektóre miejsca średnio bezpieczne, więc to mi nie pasuje. Kambodża może biznesowo tak, do życia, no nie miałem tam okazji być jakoś długo. Ja robiłem kilka lat temu odcinki z Kambodży, gdzie miałem takie średnie podejście do tego. Oczywiście, jak jedziesz na wyspę i siedzisz na tej wyspie odizolowany od reszty, to jest mega super, ale jak masz gdzieś tam żyć w stolicy albo w takich miejscach turystycznych, to też to różnie bywa. Więc ja tutaj podtrzymuję moje zdanie, że Kambodża jest fajna, biznesowo, można zrobić mega dużo rzeczy, ale żyć nie wiem, czy bym tam chciał na stałe, musiałbym po prostu iść i spróbować, więc nie skreślam tego miejsca, ale nie miałem okazji tam być na przykład miesiąc, 2 czy 3, tak jak w Tajlandii, w Wietnamie, czy chociażby na Bali, czy nawet w Filipinach. Więc moja taka statystyka, no to Tajlandia i Wietnam mniej więcej stawiam na jednym poziomie. Wietnam jest dużo tańszy, bo jednak ceny w Wietnamie są całkiem inne. W Wietnamie zjesz zupę pho za 7 do 15 zł i się mega z tego najesz. Hotele są tańsze, ale też ten standard, jeżeli chodzi w tych hotelach, jest trochę niższy. Tajlandia, hotele droższe, standard trochę wyższy. No ja uwielbiam tajskie jedzenie. Co tu jeszcze mogę opowiedzieć? Bali, no to tu mega klimat, ale to co tu zauważamy i widzimy, jakie zmiany są po tych kilku latach, no to tu raczej Bali jest takie mega fitnessowe, czyli jest dużo osób, którzy ćwiczą, jeżdżą na desce surfingowej, yoga, te sprawy. Też ciekawy klimat. No zresztą sobie zobaczcie, jak tutaj wyglądają te miejscówki. No my praktycznie mieszkamy w lesie. Jest zrobiony taki lasek, są domki, jest tam basen, więc całkiem ciekawe miejsce, żeby sobie pobyć, zchillować i odpocząć. Kambodża też ciekawe. Korong, bardzo fajne miejsce, jeżeli ktoś szuka rajskiej wyspy, plaż, palm i tego typu klimatu, no to mogę jak najbardziej polecić. Filipiny, plaże, tam są super, gorzej z tym jedzeniem, no bo na przykład macie jedzenie good for two, no to nie najesz się z tego. Tamte porcje są mega małe, płacisz za to normalną cenę i taki downsizing trochę stosują, nie wiem dlaczego. Zresztą niedługo też będę publikować vlogi z Filipin. Fakt, vlogi będą z rok temu, ale wiele się tam nie zmieniło. I to by było tyle, jeśli chodzi o takie krótkie przemyślenia. Myślę, że jak będę miał więcej danych, notatki, no to tutaj zrobimy trochę lepszą klasyfikację i porównanie. Dajcie znać, w których miejscach Wy byliście i gdzie Wam się najlepiej podobało pod względem widoków, może cen, może miejscówek, bo jestem ciekawy Waszej opinii. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja spróbuję też na te pytania odpowiedzieć. Zrobimy taki odcinek Q&A, no i porównanie tych wszystkich miejsc, jeśli chodzi o ceny, miejsca, no i poziom życia, bo to w sumie też bardzo się liczy. Ludzie jednak z Europy szukają jakichś miejsc, żeby wyjechać i zamieszkać gdzie indziej. No i nie każdemu wszystko pasuje, bo to wiecie, jest bardzo subiektywna opinia. Mi coś się może podobać i być dla mnie ok, a komuś innemu w ogóle się to miejsce może nie podobać. Jeśli chodzi o Bali, to słyszałem mega dużo negatywnych opinii, że tu za dużo turystów i w ogóle, ale to wszystko zależy, gdzie Ty po prostu znajdziesz sobie miejsce, gdzie hotel znajdziesz i gdzie będziesz sobie tutaj chodził po tym Bali. Oczywiście są takie miejsca ciężkie, gdzie jest mega ruch, ale my tu mamy spoko, nie ma jakiegoś dużego ruchu, plus jest cisza, spokój, restauracje pod nosem, Grab działa, bo tak jak widzieliście, pancake'i sobie zamówiłem z Graba. Tutaj o każdej praktycznie godzinie Wam to przywiozą, bo tu chłopaki też z tego Graba pracują w nocy, więc w nocy jak jesteście głodni też takie jedzenie zdobędziecie. No jeszcze takim minusem na Bali, dla mnie przynajmniej, jest to, że jak idę do takiego sklepu, to nie są takie 7-Eleven, gdzie tam znajdę sobie jedzenie, ale przynajmniej jest plus kolejny tego. Ostatnio jak byłem w sklepie, poszedłem zobaczyć, czy jest coś do zjedzenia, widziałem tylko zupki chińskie, ale stwierdziłem, że przecież ja nie mam czajnika w pokoju, bo akurat nie mamy, albo mamy, nie wiem, no to
napiję się wody i pójdę spać. Także zamiast robić masę, to robimy formę. Ja robię opaleniznę. No, Liza robi opaleniznę. Tam przyszła mi tu się ze mnie śmiać, że mam szampańską zabawę.